Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji bardzo ciekawego smartwatcha, jakim jest Motorola Moto Watch 120. Smartwatch z nieco wyższej półki, ponieważ kosztuje 399 zł. Natomiast wyposażony jest w świetny ekran AMOLED o bardzo dobrej jasności. Mamy też niezłą baterię 300 mAh, która pozwala na 10 godzin pracy tego zegarka. Na pokładzie mamy też asystenta AI. Możemy prowadzić z tego zegarka rozmowy telefoniczne, oczywiście z wykorzystaniem połączenia Bluetooth i naszego telefonu. No i oczywiście mnóstwo aplikacji treningowych, monitorowanie tętna, monitorowanie naszych aktywności fizycznych. Tak więc zapraszam do dzisiejszej recenzji. Zanim przejdziemy sobie do dalszej części naszej recenzji, to jeszcze na chwilę przenieśmy się na stronę sklepu zigbuy.pl. Jest to dość nowy sklep, który dopiero tak naprawdę rozwija swoją działalność. Natomiast sklep oferuje przede wszystkim to, co dla mnie ważne, 2-letnią gwarancję na wszystkie urządzenia. Mamy darmową dostawę, mamy łatwe zwroty do 14 dni. Mamy tutaj możliwość płacenia, to co dla mnie istotne, blikiem. Oczywiście możemy też płacić PayPalem, możemy płacić kartami, tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. No i przede wszystkim mamy też szybką dostawę 1 do 3 maksymalnie dni roboczych. A tak wygląda zawartość zestawu i tak wygląda Motorola Moto Watch 120 zaraz po otwarciu pudełka. W pudełku oprócz zegarka znajdziemy też przewód do ładowania baterii w tym zegarku. Za chwileczkę Wam to wszystko dokładnie pokażę. No i mamy też instrukcję obsługi, taka bardzo prosta, informująca nas o podstawowych funkcjach i jest też tutaj oczywiście aplikacja mobilna do zarządzania tym zegarkiem. A tak wygląda już zegarek zaraz po wypakowaniu z pudełka. Pierwsze co się rzuca w oczy to przede wszystkim świetna jakość tego paska. Pasek oczywiście jest silikonowy, bardzo miękki, bardzo wygodny. Do tego zapięcie na klasyczną sprzączkę. Tutaj oczywiście jeszcze te pierścienie podtrzymujące silikonowe. Dużo otworów, dzięki którym możemy tak naprawdę dopasować sobie ten pasek do każdej dłoni, do każdej ręki. Koperta wykonana z metalu. Jest to stop cynku, czyli tutaj konstrukcja bardzo mocna. Ekran oczywiście AMOLED, za chwileczkę Wam go pokażę, przykryty szkłem odpornym na zarysowania. Od spodu sensory do pomiaru tętna, do pomiaru SPO2. Mamy tutaj oczywiście wbudowane głośniki, które pozwolą nam na prowadzenie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem tego zegarka. Zegarek ma też wbudowany mikrofon. No i złącze do ładowania baterii w tym zegarku. Złącze magnetyczne na taki klasyczny przewód jak na przykład w smartwatchach. Tutaj nie ma jakiegoś super rozwiązania, czyli po prostu przyciąga się nam to wszystko magnetycznie i podłączamy sobie do złącza USB lub też do dowolnej ładowarki od naszego telefonu. Ładowarki, jak się pewno domyślacie, nie ma w zestawie. Dwa przyciski po bokach do sterowania tym zegarkiem, czyli przycisk do funkcji i przycisk do aplikacji sportowych, do tych aplikacji treningów. Teraz spróbujemy sobie uruchomić nasz zegarek. I jak widzicie, startuje system. Do wyboru jest tutaj kilka języków na wstępie, które możemy wybrać. Zauważcie, że od razu jest dostępny język polski. Następnie mamy kod QR do pobrania aplikacji mobilnej. Aplikacja do obsługi zegarka nazywa się Moto Watch. Jeżeli sobie ją pobierzecie, to oczywiście musicie się do niej zalogować, założyć sobie konto. Ja tutaj pominąłem ten etap, żeby tutaj nieco przyspieszyć recenzję. I teraz mamy opcję dodaj nowy zegarek. Klikamy dodaj, no i na liście wybieramy naszą Motorola, czyli Moto Watch 120. Tutaj oczywiście musimy się zgodzić na dostęp do tych wszystkich funkcji. Znalezione urządzenie, potwierdź. No i tak naprawdę od tego momentu urządzenie już jest parowane. Tutaj musimy jeszcze na zegarku potwierdzić parowanie. No i zobaczcie, klikamy zakończ i zegarek jest już gotowy do pracy. O samej aplikacji sobie jeszcze za chwileczkę powiemy. Natomiast teraz przejdźmy do naszego zegarka.
Zobaczcie, jak wygląda tutaj ekran, jak wyglądają tapety. Możemy oczywiście w tym zegarku ustawić ekran Always on Display. Możemy korzystać tutaj z kilku tarcz, które są domyślnie zainstalowane. Natomiast tarcze pozostałe będziemy sobie jak zwykle instalowali już bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Ściągając belkę od góry mamy dostęp do telefonu, możemy tutaj włączyć lub też wyłączyć możliwość odbierania połączeń telefonicznych. Mamy możliwość włączenia i wyłączenia opcji wybudzania ekranu poprzez poruszenie nadgarstkiem. Podświetlenie regulowane, 5 poziomów podświetlenia ekranu. Natomiast trzeba przyznać, że ta jasność maksymalna jest tutaj bardzo wysoka i nawet w pełnym słońcu będzie bardzo dobrze widoczny ten ekran. Oczywiście funkcja nocna nie przeszkadzać. Mamy tutaj układ aplikacji w kilku wariantach. Mamy też dostęp do ustawień samego zegarka i teraz zobaczcie, ekran. Do wyboru tarczę zegarka to już widzieliśmy. Stałe włączenie, czyli ta funkcja Always on Display, którą możemy włączyć, wyłączyć. Mamy tutaj ulubione aplikacje, które dodajemy do ekranu głównego. I tutaj jak widzicie mamy takie aplikacje jak Tętno, SPO2, Stres, Sen, Pogoda, Muzyka. Możemy dołożyć sobie połączenia, treningi. Możemy też tutaj dowolne aplikacje usuwać z tego ekranu głównego. Następnie mamy jasność, czas tutaj podświetlenia ekranu. Wybudzenie ruchem nadgarstka możemy też z tego miejsca włączyć, wyłączyć. Motywy to oczywiście też te układy aplikacji, jak widzicie jest ich tutaj aż 6, czyli lista, turbulencje, gniazdo, aureola, wir i wodospad. Co dalej? Efekt przełączania pomiędzy ekranami. Klasyczny, może być tutaj jakiś zoom, jednostronny zoom, dwustronny, może być wzmocnienie, więc tutaj również możecie nieco się tymi ustawieniami pobawić. Następnie zarządzanie dźwiękiem i wibracjami. Głośność dzwonka możemy tutaj regulować na tej skali, na tym potencjometrze. Możemy zarządzać wibracjami. Są 3 poziomy, słabe, silne oraz brak wibracji. Wyciszenie, no i tutaj w tej zakładce głośności to jest tyle. Funkcja nie przeszkadzać. Tryb kinowy, przycisk w dół, czyli możliwość konfiguracji tego przycisku bocznego. Jak widzicie, domyślnie są tutaj treningi. Natomiast możemy sobie tutaj na przykład przypisać pomiar tętna, możemy sobie przypisać połączenia telefoniczne, czy też jakąś tutaj inną dowolną funkcję, więc myślę, że też fajnie, że taka możliwość się tutaj znalazła. Funkcja oszczędzania energii, zarządzanie datą, godziną, rozpoczęcie treningów, ustawienia systemowe, czyli tutaj restart tego zegarka, wyłączenie, przywrócenie ustawień fabrycznych, kod QR do pobrania aplikacji mobilnej, no i informacje o zegarku. Tutaj oczywiście na głównym ekranie widzimy połączenie z telefonem Bluetooth. Mamy też informacje o poziomie naładowania baterii, no i u góry też jest aktualna data. Jeżeli teraz pociągamy od dołu, to mamy oczywiście dostęp do powiadomień. No i teraz od strony prawej do lewej powiadomienia o naszych aktywnościach. Tutaj możemy sobie je przesuwać, sprawdzać w danym dniu, w danym tygodniu. Tak więc to jest nieco bardziej rozbudowane. Następnie analizy naszego tętna i tutaj też możemy sprawdzać to tętno spoczynkowe w poszczególnych godzinach czy też dniach. Poziom SPO2, poziom stresu. Tutaj oczywiście mamy podane przedziały i będzie to wszystko w procentach podane. Monitorowanie snu. Mamy dostęp do pogody. Jak widzicie też dość ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o grafikę. Zarządzanie naszym odtwarzaczem muzycznym na telefonie. No i tak naprawdę to są wszystkie funkcje. Jeżeli teraz sobie przyciśniemy boczny przycisk, to przechodzimy do listy aplikacji. Dzienna aktywność, połączenia telefoniczne, tętno, treningi, SPO2, sen, ćwiczenia oddechowe, dostęp do ustawień, pomiar stresu, alarmy. Alarmy możemy ustawiać bezpośrednio z zegarka, to jest na plus. Dostęp do pogody, rekordy sportowe. No i mamy też asystenta głosowego, dzięki któremu będziemy poprzez łączność Bluetooth mogli na przykład korzystać z różnych komend. Za chwileczkę to sobie sprawdzimy. Powiadomienia, muzyka, sport, jest tutaj wbudowany stoper. Mamy też zegar, czyli mamy timery, odliczanie. Mamy też latarkę, tak ona wygląda. Opcja znajdź mój telefon, no i zdalna migawka, czyli zarządzanie migawką naszego telefonu.
Jeżeli chodzi o te aplikacje sportowe, biegi na zewnątrz, chód, mamy tutaj oczywiście chód wewnątrz, na zewnątrz, kolarstwo, no wszelkie tutaj ćwiczenia. Możemy dodać kolejne tutaj kategorie. Możemy dodawać też takie treningi, jak treningi na przykład wewnątrz, yoga, tutaj jakiś wojownik. No jak widzicie, mnóstwo tych treningów, to około 100 treningów jest, z tego co pamiętam, dostępnych w tej aplikacji, w tym zegarku. Tak więc wydaje mi się, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. No i zobaczmy sobie jeszcze połączenia przychodzące. Spróbujemy sobie zadzwonić na ten telefon i zobaczymy, jak ten zegarek będzie reagował. Jak widzicie, mamy informację o połączeniu przychodzącym. Widzimy, kto do nas dzwoni. Możemy takie połączenie odrzucić lub możemy go odebrać. Raz, dwa, trzy. Jak widzicie, połączenie tutaj jest aktywne. Możemy regulować siłę dźwięku w głośniku tutaj naszego zegarka. Możemy też wyciszyć mikrofon i możemy też przejść do klawiatury numerycznej. Z aplikacji możemy też wybrać opcję połączenia. Możemy przejść do książki telefonicznej. Możemy sprawdzić sobie rejestr połączeń, czyli na przykład zobaczyć nasze połączenia. Możemy klikając połączenie wywołać ostatnie połączenie i połączyć się tutaj z naszym rozmówcą. Możemy też, zobaczcie, przejść do klawiatury numerycznej, wybrać sobie numer ręcznie. I mamy też funkcję SOS, czyli szybkie wywołanie przypisanego numeru, który przypisujemy oczywiście w aplikacji mobilnej. Wróćmy teraz do naszej aplikacji mobilnej i teraz pokażę Wam takie najważniejsze funkcje, jakie możemy w tej aplikacji znaleźć. Przede wszystkim, jak widzicie, mamy tutaj 3 zakładki. Zaczniemy od tej ostatniej, czyli centrum osobiste. To tutaj właśnie możemy zarządzać naszym zegarkiem. Jak widzicie, mamy tutaj poziom naładowania baterii zegarka. No i teraz poniżej mamy kilka istotnych ustawień. W pierwszej opcji mamy możliwość zapoznania się z instrukcją, jak tutaj połączyć po Bluetooth zegarek z telefonem. Następnie mamy możliwość synchronizacji kontaktów z telefonu z kontaktami w naszym zegarku, czyli do tej książki kontaktowej możemy sobie przypisać wybrane numery. Ja sobie tutaj przypisałem tylko multimedię, natomiast możecie sobie tutaj dowolnie tą listę konfigurować. Podobnie możecie w tym miejscu też przypisać sobie kontakt SOS, czyli kontakt, pod który będziecie mogli szybko zadzwonić w razie potrzeby bezpośrednio z zegarka. Następnie mamy wybudzanie ekranu poprzez poruszenie nadgarstkiem, powiadomienia o wiadomościach. To jest bardzo istotna zakładka, ponieważ tutaj właśnie wybieramy aplikacje, które mają nam wysyłać powiadomienia na nasz telefon. Tak naprawdę mamy dostęp do wszystkich aplikacji, jakie znajdują się w naszym telefonie, więc możemy sobie tutaj to wszystko odpowiednio skonfigurować. Następnie mamy takie opcje jak przypomnienie zdrowie, to jest oczywiście o braku ruchu, ustawienia odnośnie saturacji krwi, ponieważ pomiar tętna jest całodobowo ustawiony domyślnie, natomiast jeżeli chodzi o saturację krwi, to możemy ten pomiar całodobowy włączyć lub też wyłączyć. Jeżeli chcemy nieco oszczędzać baterię w zegarku, to oczywiście polecam to wyłączyć. Ustawienia stresu. Tutaj również możemy włączyć, wyłączyć pomiar całodobowy. Przy ustawieniach stresu mamy też możliwość ustawienia okresów czasu tego badania, czyli co jaki czas ma być wykonywane takie badanie, taki pomiar. Kolejna zakładka to są oczywiście te tarcze zegarka, które możecie sobie dogrywać do tego urządzenia i jak widzicie jest tych tarcz dość dużo. Tak więc wydaje mi się, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Kolejna opcja, menadżer sportowy. I tutaj właśnie w tym oknie macie te aplikacje, które Wam pokazywałem domyślnie w zegarku, w tych szybkich ustawieniach i wszystkie pozostałe dyscypliny sportowe, które są tutaj dostępne i które możecie sobie oczywiście do tego głównego okna dodawać. Z tego głównego okna możemy też usunąć treningi, z których nie korzystamy, tak więc możemy sobie to skonfigurować pod siebie. Znajdź mój zegarek, począśnij, aby zrobić zdjęcie. Tutaj oczywiście wybór jednostek, ustawienie formatu zegara i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą zakładkę. Tutaj poniżej konfigurujemy sobie jeszcze cele, jakie chcemy każdego dnia osiągnąć. No i tutaj na samym dole mamy ustawienia danych, politykę prywatności, opinie, licencje, tak więc tutaj myślę, że
na tym się zatrzymamy. Teraz przechodzimy do zakładki dane zdrowotne. To w tej zakładce będziemy mogli sobie sprawdzić naszą aktywność fizyczną. I teraz tutaj w głównym oknie widzimy realizację celów, jakie sobie założyliśmy. Czyli mamy tutaj 3413 kroków z 10 000, więc jeszcze tutaj nieco pozostało na dzisiaj do zrobienia. To wszystko możemy sobie analizować. Zobaczcie, mamy tutaj podgląd naszego dzisiejszego dnia, kiedy tych kroków było najwięcej, w jakich godzinach, w jakim przedziale czasowym. Również takie analizy możemy robić dla dni, tygodni, miesięcy, lat. Jest aplikacja, jak widzicie, bardzo przyjemna. Również monitorowanie tętna, jeżeli jest całodobowe, no to możemy go tutaj obserwować na tych wykresach. Identycznie wygląda to na przykład dla saturacji krwi. Tutaj też mamy te pomiary i również możemy sobie to porównywać według dni, tygodni, miesięcy. Poziom stresu, identyczna sytuacja, również wartości, słupki, wszystko opisane kolorami, tak więc myślę, że nikt nie będzie miał tutaj problemu z analizą. Spalanie kalorii też podzielone właśnie na godziny, dni, miesiące, też dokładnie możemy sobie to analizować. Natomiast jeżeli chodzi o te funkcje tutaj poniżej, czyli analiza naszych aktywności fizycznych, no niestety na dzień dzisiejszy nie udało mi się tej funkcji uruchomić. Wykonałem tutaj kilka spacerów z zegarkiem. Zapisane były w zegarku aktywności, natomiast nie przeniosły się do aplikacji, więc tutaj jak widać jeszcze zostało coś do poprawienia, jeżeli chodzi o oprogramowanie tego zegarka. O tym sobie jeszcze powiemy na końcu. No i przejdźmy teraz do zakładki Sport. Zakładka Sport wymaga oczywiście włączenia GPS-u w naszym telefonie, żeby można było korzystać z tych treningów, takich jak właśnie chodzenie, bieganie, czy też jazda na rowerze. Takie treningi, aktywności możemy sobie tutaj uruchomić bezpośrednio z aplikacji. Możemy je też uruchomić bezpośrednio z zegarka. I po uruchomieniu takiego treningu, jak widzicie, zarówno w aplikacji, jak i w zegarku widzimy tutaj odległość, widzimy tempo, tętno nasze, następnie ilość spalonych kalorii, więc taki pełny trening możemy sobie przeprowadzić. Natomiast musicie wiedzieć, że do tych wszystkich pomiarów wykorzystujemy GPS z naszego telefonu. Tak więc jak widzicie, mamy wsparcie dla GPS-u, ale nie jest to GPS wbudowany w zegarek. Podczas treningu możemy korzystać też z odtwarzacza muzyki, czyli możemy zmieniać utwory, zatrzymywać, wznawiać na naszym tutaj telefonie. Ok, i to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję zegarka Moto Watch 120. Ja miałem okazję ten zegarek testować dzisiaj przez cały dzień i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o powiadomienia, to wszystkie powiadomienia z wszystkich tych aplikacji, z których sobie ustawiłem, przychodzą bardzo szybko, bezbłędnie, tak więc tutaj na pewno plus. Natomiast mamy tutaj w pamięci tylko 8 ostatnich wiadomości, czyli jeżeli przychodzi już wiadomość 9, to najstarsza wiadomość zostaje nadpisana, no i tak kolejne wiadomości zostają nadpisywane, więc tutaj o tym pamiętajcie. Jeżeli chodzi o te połączenia telefoniczne, które Wam pokazywałem, również działa to bardzo dobrze. Możemy bez problemu takie połączenia odbierać na naszym zegarku. Tutaj również jeżeli chodzi o jakość dźwięku, jak najbardziej ok, tak więc tutaj z tym nie miałem żadnych problemów. Widoczność, czytelność słońcu. Dzisiaj akurat był słoneczny dzień, więc miałem okazję to dokładnie sprawdzić. I nawet przy ustawieniu tutaj na poziomie 4 ta widoczność była bardzo dobra. Na poziomie 5 praktycznie nie miałem najmniejszych problemów z odczytaniem powiadomień na zegarku. Tak więc tutaj na pewno plus. Natomiast na minus, tak jak wspomniałem Wam, to działanie tych aplikacji z wykorzystaniem GPS-u. Ja przebywałem na zewnątrz przez kilkadziesiąt minut i jeżeli w telefonie nie był włączony GPS, to nie udało mi się połączyć tutaj z GPS-em w tym zegarku. Tutaj ta funkcja moim zdaniem jeszcze jest do dopracowania. Podsumowując, za te nieco ponad 300 zł otrzymujemy markowy zegarek. Zegarek bardzo dobrze wykonany z ekranem AMOLED o dobrej jasności. Zegarek, który świetnie radzi sobie, jeżeli chodzi o odbiór powiadomień z dowolnej aplikacji w naszym telefonie. Zegarek, który umożliwia nam też odbieranie połączeń telefonicznych właśnie bezpośrednio z zegarka. Mamy też kilka dodatkowych aplikacji, monitorowanie naszej aktywności fizycznej. Mamy bardzo dużo treningów sportowych w tym zegarku.
Tak więc wydaje mi się, że na pewno jest to ciekawa propozycja. Propozycja, która jednak wymaga nieco poprawek, jeżeli chodzi o oprogramowanie zegarka, jak i samej aplikacji, ale myślę, że biorąc pod uwagę, że jest to zegarek Motorola, no to myślę, że będziemy mogli liczyć na tego typu poprawki w niedługiej przyszłości. Tak więc ja Wam jak najbardziej mogę ten zegarek polecić. Jeżeli Wam się spodobał, no to oczywiście pod filmem macie link do sklepu i macie też kod rabatowy, który pozwoli Wam go kupić jeszcze nieco taniej. Z mojej strony to by było już na dzisiaj tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!